Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w Konewce. Chodzi tutaj o bunkier kolejowy, który powstał podczas II wojny światowej. Byliśmy 8 lat temu już w podobnym w Jeleniu. Możecie to zobaczyć z ostatnich odcinków, ale nie przedłużając, Łukaszu, czyń honory, podnoś szlaban, aby zacząć ten film. Ale najpierw musimy zobaczyć miejsce, gdzie była strefa śmierci, więc jeszcze, Łukasz, możesz opuścić ten szlaban i chodźcie ze mną. Obiekt ten budowany, został zlecenie zbudowania go organizacji TOD. Oni mieli podwykonawców Holzmann, który zatrudniał ludzi po prostu w różnych pośredniakach, tak bym to nazwał. Po prostu poszukiwali ludzi do pracy. W takim razie po co ta strefa śmierci, jeśli nie pracowali tutaj pracownicy przymusowi? Ponieważ to była strefa militarna, wojskowa i tajna. Ona miała służyć do tego, aby ewentualnie, jeśli pociąg jakichś dygnitarzy niemieckich tutaj wjechał, musieli mieć tutaj ściśle tajny, pilnowany teren. Więc każdy, kto tutaj przyszedł i przeszedł przez jeden etap tego muru, oczywiście był od razu zabity przez strażników, którzy tutaj byli właśnie w tej strefie. Nikt tego nie mógł przekroczyć w tej strefie, w której teraz jesteśmy. Wchodzimy na teren Konewki, czyli ogromnego schronu dla pociągów, ogromnego schronu kolejowego. Zobaczcie, tymi torami właśnie miały przejeżdżać pociągi, które miały być schowane właśnie w tym schronie. Aktualnie zaraz się do niego udamy, ale pokażemy wam również tą mniej dostępną trasę, czyli tą bardziej urbexową w naszym stylu. Gdyby ktoś się zastanawiał, rozstaw osi torów 1435 mm, czyli ten znany nam doskonale europejski, ale słuchajcie, zanim wejdziemy do schronu, udajmy się na chwilę do lasu, pokazać wam coś bardzo ciekawego. Partnerem dzisiejszej wyprawy jest firma Urban Armor Gear, która przygotowała dla was konkurs oraz wysłała nam kilka produktów, m.in. plecaki, case'y i powerbank. Natomiast case'y to jest coś, z czego możecie ich najbardziej kojarzyć. W tym przypadku mamy obudowę do najnowszego iPhone'a Pro i jest to, słuchajcie, model Monarch Pro. Czym to się cechuje? Dlaczego jest idealne na urbex? One mają certyfikat militarny, upadek z 7,6 metra telefonu, nic się mu nie powinno wydarzyć. Oprócz tego umożliwiają ładowanie bezprzewodowe, mają wbudowany magnes, więc jeżeli macie na przykład holdery w samochodzie, to się wszystko trzyma pięknie. Te wszystkie uszczelki, to wszystko, co wystaje, że tak powiem, ponad telefon i ponad obiektyw, jest tak skonstruowane, aby nic się nie stało waszemu telefonowi. Kolejny to powerbank o pojemności 10 000 mAh, mogący naładować w sumie to nasze 3 telefony. Mamy tutaj, słuchajcie, przede wszystkim podstawkę. On jest cały idealny na urbex, ponieważ ma certyfikat odporności upadku do 2,5 metra. Jest cały, że tak powiem, w takiej gumie. Wszystko jest szczelnie zamknięte i co najważniejsze, mamy tutaj opcję ładowania 10 W USB-C oraz 20 W USB-C. Oprócz tego oczywiście podstawka jest po to, abyście mogli go oprzeć sobie telefon i naładować go bezprzewodowo, bo mamy tutaj ładowanie indukcyjne. No i kabel USB-C mogący zapewnić nam do 240 W mocy ładowania i powiem wam, że mieliśmy problem z kupnem takiego kabla do naszego drona, ponieważ niektóre po prostu nie dawały rady, a tutaj oprócz tego, że możecie nim ładować, to jeszcze macie szybką transmisję danych do 20 gigabitów na sekundę, 240 W i co jest istotne, on sam w sobie po prostu jest odporny, bo jest w specjalnym oplocie, nie plącze się. Mamy również plecaki i u nas mamy dwa modele. Jeden wykonany w takich barwach moro, drugi pomarańczowy. Idealnie pasują, jeżeli chodzi o nasze urbexowe barwy. Tutaj, słuchajcie, mamy dostęp do bocznych przegród. Jest on odporny, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. My jesteśmy w trakcie testowania produktów Urban Armor Gear. Natomiast, tak jak mówiłem, zorganizowali dla was konkurs i żeby wygrać ich produkty, odwiedźcie naszego Instagrama, bo tam na najświeższej rolce wszelkie informacje. A teraz wejdźmy do środka Konewki. Cofnijmy się do 1940 roku, kiedy to właśnie narasta konflikt pomiędzy Berlinem a Moskwą. On eskaluje rok później, natomiast Niemcy wdrażają tak zwany plan Barbarossa. Zostaje więc umacniana między innymi środkowa część Polski, tam gdzie ich zdaniem będzie kierowany front, musi zostać umocniona i między innymi właśnie powstają tego typu obiekty militarne, jak ten schron na pociągi sztabowe. Dziękujemy przede wszystkim właścicielom, którzy pozwolili nam tutaj wejść i przejść miejscami, które
ogólnie dla turystów nie są dostępne, więc serdecznie dziękujemy, ale trochę o specyfikacji samego bunkra. Ma on 385 metrów długości, 15 szerokości, 9 wysokości. Tutaj jest około 7 metrów, więc tutaj miał się zmieścić pociąg. Między innymi taki pociąg jak pociąg Hitlera, Ameryka, później Brandenburgię. Nawet w sierpniu 1941 roku miało dojść do tego, aby Hitler przyjechał tu swoim pociągiem. Oczywiście do tego nie doszło. Te bunkry właśnie były budowane po to, aby sztab generalny Niemców w takim miejscu mógł schronić swoje mobilne centrum dowodzenia i dowodzić bliżej frontu. Co ciekawe, wiedza ogólnie o bunkrach, o II wojnie światowej, ale nawet o tym konkretnie miejscu, o tym schronie cały czas jest aktualizowana, ponieważ co chwilę znajdują się nowe dokumenty, wspomnienia świadków i tak dalej. Tak samo było w tym miejscu, ponieważ w Berlinie w 2016 roku znaleziono dokumentację techniczną o tym, jak ten schron był budowany. I słuchajcie, taka ciekawostka, potrzeba było 1425 ludzi, aby wybudować ten ponad 300-metrowy schron kolejowy. No i właśnie z takimi miejscami często są związane wszelakie legendy i tak samo z tym miejscem. Z racji, tak jak Konrad powiedział, każdy z tych dygnitarzy miał mieć dedykowany właśnie swój pociąg pancerny. Tak też niektórzy zaczęli mówić, że też mieli dedykowane schrony. Wielu ludzi mówiło, że ten schron był schronem Goeringa. Czy tak rzeczywiście było? Nie ma na to dokumentów, nie ma na to dowodów, ale ludzie mówią, legendy mówią, że to miał być schron Goeringa. Czy tak było? Raczej nie. No ale legendy mówią wiele rzeczy. Przed II wojną światową bardzo często przyjeżdżał do Polski, właśnie tutaj polował. Niektórzy mówią nie tylko na zwierzęta, ale też na dzieła sztuki, ale generalnie tak, bardzo często polował tutaj w okolicach, więc ludzie łącząc kropki, właśnie wiedzą schron kolejowy, wiedzą o tych pociągach pancernych, wiedzą, że Goering bardzo często przyjeżdżał tutaj polować, połączyli te kropki w ten sposób, że to pewnie był schron dla niego, ale tak jak mówiliśmy, jest to tylko legenda, chociaż może się kiedyś znajdą dokumenty i okaże się, że to jest prawda. Tego nie wiemy. Tutaj w Spale, gdzie są teraz te bunkry, przed wojną, II wojną światową i po I wojnie światowej polscy prezydenci mieli swoje wille, rezydencje wypoczynkowe. Mościcki czy Wojciechowski. I między innymi w tej gablotce możecie zobaczyć też, jak prezydent Mościcki ogląda prezent od Goeringa w postaci właśnie Mercedesa, którego dostał. Jest to rok 1938, czyli rok przed rozpoczęciem II wojny światowej. I kolejna ciekawostka, ten bunkier został wybudowany w tym miejscu, w ogóle ten kompleks bunkru, bo jeszcze mówię o Jeleniu, ponieważ przedtem był tutaj olbrzymi tartak i po pierwsze był to las, a po drugie było miejsce, gdzie nie trzeba było już za bardzo wycinać tych drzew, ponieważ był tutaj tartak, było wyrównane wszystko, więc łatwiej można było tutaj rozpocząć budowę właśnie tych schronów. I tak naprawdę ja cały czas idę centralnie po torowisku, właśnie po tych deskach, natomiast za chwilę dojdziemy do takiego punktu, gdzie deski znikną i pokaże nam się prawdziwe, oryginalne torowisko, które się zachowało. Natomiast chcę wam coś jeszcze pokazać. Są tutaj takie miejsca, jak na przykład ta dziura, ten otwór, ale tym otworem to akurat wrócimy, ponieważ ten bunkier jest połączony z innymi budynkami, które stanowiły zaplecze dla jego funkcjonowania i do nich się udamy. Natomiast jeżeli chodzi o tunele, bo to tych tuneli tutaj jest kilka, to co jest najistotniejsze, istnieje taka legenda, że podobno ten bunkier jest połączony z bunkrem w Jeleniu, a to odległość około 7-10 km. Czy tak jest? No na chwilę obecną nie. Ale nie wiadomo. Słucham? Znalazłeś tajny tunel? Szukam tego tunelu, co łączy się z Jeleniem, wiesz? A masz ten, co się dołączy do Pałacu Kultury? To obok przechodziły. Tutaj jest bardzo ciekawa pozostałość, ponieważ są to oryginalne z czasów II wojny światowej napisy na ścianie oraz rysunki techniczne. Jest tutaj zapis Siemens. I tak, jest to dalej ta sama firma, którą znacie. Ona już funkcjonowała w tamtych czasach. Najczęściej produkowała jakieś urządzenia techniczne, elektryczne, że tak powiem. Natomiast jak zwrócicie uwagę, jest tutaj odrysowana, naszkicowana, zakładam, jakaś rozdzielnica i są takie X-y, nie, w sumie to plusy z kwadratami, które mogły oznaczać na przykład miejsca, gdzie mają być zakołkowane później wkręty, czy tam kołki. I tutaj jest coś takiego dziwnego. Jest taki jakby dwuteownik z S-ką w środku, który trochę przypomina swastykę, ale to już jest takie moje domniemanie. A może nie ma przypadków. I teraz za zgodą oczywiście właścicieli możemy przejść za barierkę. Natomiast dlaczego tam wchodzimy? Dlatego, żeby wam pokazać z bliska, jak jest skonstruowana właśnie, jak jest skonstruowane
torowisko. Ja może zejdę niżej. Mam ze sobą też drugą kamerę, która kręci w noktowizji po to, żebyście wszystko widzieli. Po pierwsze, jak widzicie, mamy zagłębienie, tak? Na środku są podkłady te wykonane z drewna i to wszystko jest oryginałem. Oprócz tego, że to drewno jest przykręcone do specjalnych takich betonowych poduszek, które są pod spodem, to dalej jest złączone takimi wielkimi klemami. Ja cały czas przypominam, że to wszystko to jest oryginał. I teraz jak idę, to możecie zobaczyć po mojej prawej stronie są takie otwory i wcześniej jak przy jednym z tych otworów kucałem, to czułem, że z niego po prostu leci powietrze. I słuchajcie, to był system wentylacji. Oczywiście tam połączony z zewnętrzną infrastrukturą, do której za chwilę przejdziemy, ale na całym obiekcie mieliśmy jakby takie 3 główne wentylatory oraz właśnie te. I jeszcze jeden temat środkiem. Zobaczcie, mamy taki kanalik wyżłobiony, półkole i rury spustowe odprowadzające właśnie ewentualny nadmiar wody. Oczywiście ten system wentylacji jest lewa-prawa, po całej tutaj długości się ciągnie. Ja przed chwilą szedłem tutaj tym środkiem. Tu mamy właśnie kanały techniczne, wyjście tylne, do którego za chwilę dojdziemy, a tu jest to wyjście boczne, znaczy ten tunel taki boczny, który idzie cały wzdłuż głównego chodnika. I nim wrócimy, że tak powiem. O, właśnie w tym miejscu mamy jeden z pierwszych zapisów i zobaczcie, jest PKP, czyli jak Polskie Koleje Państwowe, oznaczenie chyba w kwadracie 20, jak dobrze. Tutaj coś dalej jeszcze jest, ale już nie do weryfikacji, że tak powiem. Polskie, tak? Zaraz wam powiem dlaczego. Natomiast idąc tutaj dalej, gdzieś było kolejne oznaczenie. Czekaj. O, tutaj mamy... Znowu mamy PKP. Zobaczcie, 1939 rok. I potem mamy napisane, to jest chyba J albo EU. Huta. J, P i EU. Jakieś dalsze numery, które są zardzewiałe. Ja strzelam, bo to też nie jest tak łatwe do przeczytania. Natomiast o co chodzi? Czemu jakby w niemieckim tunelu i w niemieckim schronie polski produkt, że tak powiem? No, bardzo prosta rzecz. Po prostu Niemcy kradli to, co mogli podczas II wojny światowej. Oprócz tego, że wykorzystywali często, czy w sumie to głównie swoje technologie, czy tak jak widzieliście na przykład tego Siemensa, to produkty po prostu kradli z naszych hut, jak w tym przypadku. Spójrzcie na te drzwi. Wszyscy teraz pewnie myślicie, że są po niemieckie. Nie, to już są czasy, kiedy armia polska tutaj wkroczyła i po prostu coś takiego zrobiła sobie, czyli tak naprawdę od 60 do 90 one pewnie powstały. A tutaj idziemy dalej. Niegdyś było tutaj jeszcze wyjście, które jest teraz zamurowane, więc tędy już nigdzie dalej nie pójdziemy. Ale mamy jeszcze parę fajnych miejsc, przechodząc przez tunele i pokazując wam całe zaplecze tego terenu, ponieważ schron był głównym miejscem, ale żeby to główne miejsce mogło działać nawet podczas jakichś ataków, to trzeba było je wspierać innymi, mniejszymi schronami. Tak, Łukasz, teraz pójdziemy tam, gdzie zawsze chciałeś. Zapraszam. Dziękuję. Łukasz, ciebie też. Ty przede wszystkim. Panowie, to jest woda. O kurczę! Tak. I to jest o tyle istotne, że tutaj były, nie w tym miejscu, ale w innym, były zalane na tyle korytarze, że odpompowali wodę i my z nim później przejdziemy. Tam dalej nie ma już. Tam jest ten koniec, co byliśmy. Dawaj w tamtą stronę. No i teraz tak, wzdłuż całego głównego stronu biegnie ten drugi tunel. Tutaj mamy zejście i zobaczcie, przechodzę przez jedną ościeżnicę, wchodzę do takiego jakby przedsionka, tutaj znowuż kolejna ościeżnica, na której były zamontowane gazoszczelne drzwi i jeszcze na nich pozostałości są uszczelek. Natomiast tutaj, jak zobaczycie z boku, mamy kolejny otwór, gdzie zrobiona była taka mufa po to, aby przepuścić właśnie jakieś rury techniczne i to wszystko było również uszczelnione. No i teraz przechodzimy, do czego tak naprawdę były te komory. Zobaczcie, to jest umywalka, która jest oryginalna z czasów II wojny światowej, oprócz tego kranu, który został wymieniony.
co świadczy o tym, że w tym miejscu mogli przebywać ludzie. Na przykład między innymi tutaj mamy blat, który też jest, znaczy stolik, który też jest oryginalny. Oczywiście oprócz samego blatu, bo został wymieniony, zawieszenia są oryginalne. Więc teraz odpowiadamy sobie na pytanie, po co wzdłuż głównego tunelu był właśnie ten, że tak powiem, pomocniczy. Ano to właśnie po to, żeby w razie jakiegoś ataku tutaj mogli schronić się ludzie. Czyli pełnił on funkcję techniczną oraz właśnie taką dla ludzi w momencie zagrożenia, na przykład nalotem bombowym. Natomiast za tamtymi drzwiami znajduje się również bardzo ciekawy relikt przeszłości. No i właśnie tych reliktów przeszłości jest też więcej, bo na chłopski rozum, tak jak Kuba powiedział, ten korytarz pasuje na techniczny, ale pragmatycznie Niemcy przeznaczyli go też na obiekt ratujący życie. Tutaj na tych zawiesiach wiadomo, że były brycze. Tutaj były gazoszczelne drzwi przeznaczone właśnie do uszczelnienia od gazów bojowych, a te gazy bojowe są przeważnie cięższe od powietrza. Także w momencie, kiedy przykładowo następuje taki atak gazami bojowymi, tutaj mamy wentylator, który w razie jakiejś krytycznej sytuacji nawet można napędzać ręcznie, żeby zaczerpnąć świeże powietrze od góry, które świeże powietrze właśnie jest lżejsze od gazów bojowych, więc jakby można było wypchnąć gazy bojowe stąd i oddychać normalnie świeżym powietrzem. Bawalit, nie wiem. No niestety, po niemiecku to ty się uczyłeś. 4 lata tylko. I to też zdałem na farcie, bo od Łukasza ściągałem. A ja od kolegi. Wyszliśmy z bunkra, jesteśmy na zewnątrz. O, i chciałem wam pokazać coś takiego. Tu są takie uchwyty, na których było instalowane maskowanie tego bunkra. Widzisz? Tam jest kolejny. I chodzi o to, że na nim napinano siatkę, bo w momencie, kiedy go budowano, nie było aż, te drzewa nie były aż tak duże, że tak powiem, co nie? A każde z tych obiektów miały być po prostu tajne, tak? No tak jak był tartak, no to drabinki pościnali, a... no to ze względów bezpieczeństwa, tak? Wchodzimy teraz do schronu na hydrofor i zbiorniki wody i możecie słyszeć w tle dzieci, ponieważ już zaczęły się wycieczki. No tak jak mówiliśmy, jest to miejsce turystyczne i teraz zobaczcie. W tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, stały właśnie hydrofory, a zbiorniki są pod nami. Ze względów bezpieczeństwa są one zamknięte i tu jest tylko taki wizjer, przez który można je zobaczyć. Weź do świat. To może Konrad coś soniakiem złapie. No, tam jest to szkiełko, to będzie odbijać, wiesz. Ale wiesz co? To ja tu już widzę trochę. No jest, jakieś tam są rusztowania takie jakby z metalu zrobione. Tutaj natomiast jest, tu nie będziemy długo siedzieć, ale chodzi mi o to, że jest wystawa poświęcona właśnie tematu, a dokładnie w tym miejscu. Właśnie tu jest na przykład program budowy i to są kopie tych dokumentów, które zostały odkryte w 2016 roku. Na przykład w jaki sposób były wykopy pod fundamenty i tak dalej. Tutaj macie, to jest na przykład świetne, bo to są zdjęcia archiwalne organizacji TOP. Musicie pamiętać, że w każdej dokumentacji jest tak, że są pewne rzeczy tajne, nie zawarte właśnie nawet samej niej. I między innymi są to miejsca, gdzie podłożyć materiały wybuchowe, aby zrównać z ziemią ten taki obiekt, jak na przykład ten schron. I tutaj też były takie miejsca i w momencie, kiedy Niemcy zaczęli się wycofywać, uciekać w sumie z tych terenów, ładunki zostały podłożone, ale nigdy nie wystrzelone. I słuchajcie, miejsca związane właśnie z II wojną światową, z Geringiem, z Hitlerem są magiczne i przyciągają legendy nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko tutaj, no generalnie w całej Polsce. I słuchajcie, zwykła niepozorna dziura mogłaby się wydawać, ale dostaliśmy info od przewodników, że w tym miejscu ludzie szukali skarbów, czyli wszędzie tam, gdzie są właśnie schrony po niemieckie, właśnie tam, gdzie była ta śmietanka niemiecka, tam ludzie też szukali złota i kosztowności. Mało tego, wielu ludzi nawet wiązało to miejsce z złotym pociągiem, gdzie łódzkie, a gdzie dolnośląskie, gdzie to już w ogóle jakaś abstrakcja, ale generalnie właśnie te legendy, te łączenie kropek jest wiecznie żywe. Ja widzę, że tu lokomotywa wystaje. Jeszcze podczas wojny tutaj była składownica broni, amunicji pobliskiego lotniska, a później właśnie po wojnie była tutaj, można powiedzieć, centrala rybna, czyli tak naprawdę na początku pociągami tutaj zwożono ryby. Przy 54 ze względu na drewniany most, przez który pociąg musiał przejechać, który się chwiał, rozebrano go. Potem zaczęto już tylko składować te ryby, już nie wjeżdżano tutaj pociągami.
No i składowano te ryby, potem teren oczywiście przejęło wojsko. Następnie w latach 90. do 2005 jest to ten ciemna strefa tego wszystkiego, czyli wtedy te wszystkie kradzieże, wypalania tych najcenniejszych rzeczy, wynoszenie, bo już wcześniej wiecie, cały najcenniejszy sprzęt został rozkradziony lub użyty do innych powojennych celów, żeby odbudować Polskę. Potem złomiarze to wszystko robili i od 2005 roku trafiło to w ręce człowieka, ludzi, którzy tak naprawdę o to zadbali, żebyśmy mogli teraz tutaj chodzić i o tym wszystkim opowiadać. Idziemy do środka? Nie. To ja wejdę. Nie możesz. To jest schron elektrowni, wentylatorów, filtrów i kotłowni. I tak naprawdę cała ta infrastruktura, która tutaj była, znajdowała się właśnie tutaj za tymi barierkami. Zresztą to, co możecie zobaczyć pod spodem, to są jeszcze takie kanały techniczne na prowadzenie kabli. Ale! Możemy. Tu jest przejście, którym normalnie ludzie nie przechodzą. Też jakieś techniczne. Uwaga, bo woda. Też jakiś kanał techniczny. Tylko że tym razem głębszy. I wydaje mi się, że to mogło być na... jak to się nazywa? I co teraz? Nie przemyślałem tego. Nie no co. To mogło być na rury w oplocie takim w izolacji, wiesz, bo jest większa dziura. Tu jest. Już widziałem śmierć. Nie wiem, co ty, Łukasz, robisz. Ale widzę, że te 3 nocki ciebie zrobiły z ciebie Rambo. Jak straciłem równowagę, to nie mogłem się zatrzymać. Jakbym się zatrzymał, wpadł do wody. Tak od ściany, jak jestem. Tu jeszcze nie wycięli, a tu jest to, o czym Łukasz mówił, czyli właśnie te takie zabezpieczenie przed odłamkami. To była potrójna metalowa ściana, która została po wojnie wycięta i przetopiona na złom. Ale czemu była potrójna? Mianowicie, gdyby tutaj spadły jakieś bomby, latałyby odłamki, nie można było pozwolić na uszkodzenie maszyn, które były w środku, które zaczerpywały powietrze, więc ta potrójna metalowa właśnie jakby ściana, zagroda miała chronić maszyny w środku od tego, aby te odłamki zatrzymały się właśnie na tej metalowej ścianie i po prostu nie wpadły dalej i nie zostały zasane wraz z powietrzem. Właśnie taka dodatkowa osłona bezpieczeństwa właśnie w tej maszynowni. No kanał techniczny taki. Okay. Pełzasz? Nie. Czemu? Pełzasz, Kuba? Pełzaj no. Zrób to dla widzów. No pełznij no. No pełznij no. Pewnie. No przecież tam nic nie ma, no co? A może coś jest właśnie? Jezus Maria. Proszę. I tam idzie do góry i wychodzi na zewnątrz. Po bokach? Jest jedna ściana i druga ściana. Ale ja widzę. Ale ludzie zweryfikują, czy nie kłamiesz. Jeszcze wam przybliżę, proszę. O, tu są odwierty i to jest to, o czym mówiliśmy. Były prace poszukiwawcze prowadzone, czy czegoś prawdopodobnie nie ma ukrytego. Tu jest kolejny odwiert. A czemu to miejsce wybrali? No wydaje mi się dlatego, że zobaczcie, jest fundament pod coś, czyli jakby chcieli ukryć to może i pod jakąś ciężką maszyną. Chyba, Tak? że to były techniczne wycinania, bo tutaj... Nie, to były odwierty poszukiwawcze. Okej, bo tu były generatory, które po wojnie Polacy zabierali, żeby napędzać gospodarkę. Tak. Ale dobra, tu schodzimy teraz do tego tajnego tunelu. Dobra, słuchajcie, bo to jest chyba takie, może cały ten komplekt jest ciekawy, ale fajne jest to właśnie, że z tego bunkra jest połączenie właśnie z tym głównym bunkrem kolejowym. partii w Warszawie. Tak, i zobaczcie, że idzie się naprawdę spoko na początku. Tutaj też macie takie odnogi, włączę tylko night shota, bo tam nic nie zobaczymy. To jest do następnej odnogi. Dobrze, a Łukasz niech idzie środkiem. I tu są takie odnogi, tędy szły jakieś kable, przewody, woda, właśnie wszystko stąd było doprowadzone do tego bunkra. Jak widzicie, on skręca. Ten tunel, słuchajcie, był tak naprawdę zalany dopiero, już nie pamiętam, w którym roku? Chyba 2000... 2005, 2004 w ogóle, jeszcze dalej, na początku lat 60. Tutaj ten tunel był zalany
no, całkowicie zalany i tutaj wpłynęli nurkowie, szukali różnych rzeczy i tak dalej. Jest też legenda, że 2 z nich nigdy nie wypłynęło, że no niestety stracili tutaj życie, ale z tego co przewodnik chodził tutaj setki razy i nikt nie znalazł, więc to jest po prostu raczej gadanie. Ale tak jak Kuba mówi, na początku lat 2000 tą wodę wypompowano i właśnie teraz mamy okazję przejść się tym właśnie technicznym korytarzem. No i zobaczysz. On był, wiesz, on był zalany aż do samego sufitu, po prostu nie było przejścia, tak? Chociaż też nie wiem, czy czujesz, Łukasz, jak idziemy, że on idzie do dołu. I to też grawitacyjne po prostu odprowadzenie wody, co nie? I też jest zrobione w takim łuku, że jakby tutaj coś pierdyknęło, no to ta fala uderzeniowa mimo wszystko rozchodzi się po tych wszystkich ścianach i w rzeczywistości pod koniec, jak już coś dociera, to tak naprawdę niewiele. Tutaj widać, że była zamurowana ściana, a tutaj już chyba jest woda. Tak, tu już mamy wodę. Spójrzcie. I tam pewnie jest jakieś wyjście, tylko mi ciężko będzie, bo to jest bardzo nisko, to jest pierwsze. A po drugie, bym musiał na kolanach po tej wodzie chodzić, więc wychodzę stąd i idę tam do nich. I zobaczcie, że teraz jak tu przechodzimy, to jest bardzo duże obniżenie stropu. I z czego się to bierze? Ano z tego, że jak stojąc dokładnie tutaj, jestem centralnie pod fundamentem schronu kolejowego. I on przebiega nade mną. Jest tu widać szerokość właśnie tych ścian i tego fundamentu. Te 3 metry, co nie? Chyba przyjechał pociąg, nie wiem czy słyszycie. Tam jest teraz wyjście na peron. Obrócę tylko kamerę. O, tam jeszcze jest jakaś kładka techniczna ciągnąca się przez całą długość, czyli jakby wzdłuż tutaj. Ej! No, Kurde, tam jest przejście. gdzie? Gdzie? Tu. Patrz. No wpełzaj. Tutaj to tak. No to dawaj. Dawaj. To może ty przejdź, Czekaj, bo- zobacz czy warto. Nie obrócę. Zobacz jakie to jest długie. No, to biegnie chyba przez cały ten... Nie wiem, idę. No idź. Słuchajcie, prosty temat. Pamiętacie jak wam opowiadałem o tych wywiecznikach, co są wzdłuż? To jest właśnie to. Spoko to wymyślili. Czyli żeby nie prowadzić specjalnie po całej długości dodatkowych rur, że tak powiem, to i teraz idziemy jakby kanałem wentylacyjnym. Czyli tak naprawdę tutaj, gdzie ja idę, były po pierwsze zawieszone na takich zawiesiach kable, a po drugie ja jestem jakby w ciągu powietrza, które tu zostało właśnie wywiewane, nawiewane w sumie. A co jakiś czas, na przykład tu jest rura, co nie? Da się wyjść? Słucham? Da się wyjść? Na zewnątrz? No. Nie, co ty? To jest droga bez powrotu. Cześć. I tutaj kończy się nasza wyprawa po tym ogromnym kompleksie Konewka. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować pani Małgorzacie i Juliuszowi Szymańskiemu, którzy opiekują się tym wszystkim od prawie 20 lat. Serdecznie wam dziękujemy i również pamiętajcie o konkursie, jaki mamy dla was na naszym Instagramie, gdzie możecie wygrać fajne rzeczy od Urban Armor Gear. No i co, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, no i do zobaczenia na następnej wyprawie!